Kwintesencja niemieckich wyborów na Eurowizję. Berlin Vibe, ale wokalnie to kochanieńka. Tutaj współczesna klubowa muzyka, a on, wiecie, na instrumencie, nie? Excuse me? To znaczy, ten element był najlepszy z tego całego występu do tej pory. Cześć wszystkim, tu Miechulec i witam Was w kolejnych reakcjach na piosenki z Eurowizji 2025. A dzisiaj przechodzimy do piosenki z Niemiec. Niemcy wybrały swojego reprezentanta na Eurowizję za pomocą selekcji i ja powiem Wam, że ja mam taki bardzo ambiwalentny stosunek do niemieckich preselekcji, a mianowicie po wielu już próbach po prostu ich nie oglądam. Dlaczego? A to dlatego, że co roku jest zupełnie inny format. Co roku jednak powtarzają się te same elementy, a mianowicie jest dość niska jakość muzyczna, to są raczej no-name debiutanci, bardziej to wygląda jak jakiś talent show, a niekoniecznie preselekcje do Eurowizji. No i zwykle są one też takie przedłużone, przegadane, bardzo to długo trwa, jest to nudne, monotonne. Nawet była raz taka sytuacja, że zasnąłem na preselekcjach niemieckich, bo po prostu tak bardzo było to ciekawe i intrygujące. W tym roku też nowy format, zmiany, pierwszy etap, czyli 2 półfinały, gdzie były covery. No znowu mam wrażenie, że to jakiś bardziej talent show, The Voice albo jakiś inny właśnie format, ale mało to jest związane z preselekcjami. Może w zasadzie taka szansa na sukces preselekcyjna. Na finale też podział, mieliśmy kilkunastu uczestników, potem została z nich 5, więc naprawdę duże zamieszanie i chyba też taki niepotrzebnie rozbudowywany format i zainteresowanie z jednej strony, a z drugiej strony też po prostu jakość muzyczna nie jest chyba na tyle dobra, żeby wyszukiwać, nie wiem, z 20, 30 czy ilu tam artystów tego jednego reprezentanta na Eurowizję, bo zainteresowanie profesjonalnych twórców no nie jest aż takie duże. Tym samym ja tej piosenki z Niemiec jeszcze nie słuchałem i nie widziałem występu, tak więc będzie to dla mnie ogromne zaskoczenie. Nie przedłużam i lecimy z reakcją. Ale zanim to oczywiście zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, bo jak pokazują statystyki, tylko co 4. osoba, która mnie ogląda, subskrybuje mój kanał. Tak więc wbijamy suba, zostawcie też łapkę w górę, jeżeli podobają Wam się moje filmy i jeżeli chcecie wspierać mój rozwój, to zachęcam do wsparcia mojego kanału za pomocą platformy Patronite. Abor i Tynna. Lecimy. No tak, od pierwszych sekund słyszymy tutaj znowu powrót do muzyki ATB. Totalnie muzyka sprzed 20 lat i to jest kolejna piosenka z preselekcji, która właśnie wykorzystuje ten motyw, więc bardzo ciekawe. Berlin Vibe. Ale wokalnie to kochanieńka. Nie, ale tak serio, jakby muzycznie na razie okej, ciekawie, bardzo współcześnie, bardzo klubowo, poza tą taką wstawką z ATB, no ale wokalnie totalnie to nie pasuje do tej melodii. W sensie ten wokal. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ona po prostu słabo śpiewa, czy tam się coś zadziało, ona się nie słyszy. Nie wiem, źle to brzmi. Jakoś po prostu nie. No i myślę, że jednak tego typu piosenka totalnie zrobi furorę na parkiecie, w jakimś klubie z właśnie światłami stroboskopów i z całą taką, wiecie, aranżacją, albo gdzieś tam na słuchawkach, a niekoniecznie właśnie na scenie. Przynajmniej na razie no jest tak. Nie kumam trochę tego typa, który tam siedzi i gra na jakimś instrumencie, nie wiem co to jest za instrument, więc nawet nie będę zgadywał, ale no jest to zupełnie zbędny. Tutaj współczesna klubowa muzyka, a on, wiecie, na instrumencie, nie? No nie pasuje to jakoś tak mi. No nie, to jest mało takie wokalne. Ona bardziej właśnie recytuje, a niekoniecznie śpiewa i to już mnie gdzieś tam. No może nie boli, ale od razu gdzieś tam jakoś mniej zachęca do tego utworu. Nie mam sił do Stefana, który zasłania uszy. Kwintesencja niemieckich wyborów na Eurowizję. No bum bum, słaby wokal, przeciętna piosenka, jedzie na Eurowizję. Oho!
Excuse me? Znaczy, ten element był najlepszy z tego całego występu do tej pory, że ona wzięła ten instrument i walnęła w to elektryczno-prądotwórcze coś, natomiast no nie wiem, jeżeli to jest najlepsza piosenka z preselekcji, to moim zdaniem Niemcy nie mają na co liczyć podczas Eurowizji w Bazylei. No ale przynajmniej niedaleka podróż, więc nie będą jakoś rozczarowani mocno. Ta piosenka w ogóle mi się nie spodobała. Jeśli chodzi o jeszcze warstwę muzyczną, no to jeszcze, chociaż uważam, że to jest na maksa wtórne i to jest taka próba zrobienia jakiejś takiej klubowej, trochę może transowej piosenki, ale to w ogóle... To jest w takiej wersji, wiecie, Eurovision. Generalnie chcemy zrobić coś, co będzie w określonym gatunku, ale jednak zróbmy to pod Eurowizję, więc straćmy cały ten charakter. No nie, jakoś w ogóle mi to nie siadło. No a jeszcze wokal. Uważam, że wokal słaby. Ona nie śpiewa, ona po prostu mówi. Ona mówi ten tekst, dodatkowo jeszcze ma taki niski głos, więc to też... no nie współgra po prostu z tą melodią. Występ żaden, poza tym, że walnęła po prostu tym instrumentem. I to było absolutnie najlepsze z tego całego 3-minutowego występu. No tylko, że tak nie wygrywa się Eurowizji, tak nie zajmuje się nawet wysokiego miejsca na Eurowizji. Oczywiście w Bazylei ten występ może być inaczej. Zobaczyliśmy tę scenę, ta scena była naprawdę maciupeńka. W Bazylei będzie dużo większa i będzie złożona tak naprawdę z 2 części. No ale still, no potencjał nie jest jakiś wielki, żeby tutaj zrobić nie wiadomo co. Ja obstawiam, że ona po prostu przeniesie w znacznej mierze to, co widzieliśmy w selekcjach, na dużą scenę. Że ona po prostu będzie skakać i latać po tej dużej scenie. Będą te wiązki, światła, lasery i that's it. I znowu nam zaserwuje właśnie zespół, który tutaj pan na tamburynie, tutaj mamy pana na jakimś instrumencie. No okej, tylko to w ogóle się nie wiąże z tą muzyką, z tą piosenką. Także nie rozumiem, wielkie zaskoczenie dla mnie, że taki utwór wygrywa, a też gdzieś tam widziałem już komentarze w internecie, że dość sporo osób lubi ten utwór i zastanawiam się, co w nim jest takiego, co przyciąga, bo w tej kategorii, tego typu występów, to ja już wolę Danię z Hallucination, czy wolę na przykład Islandię z Vibe. Totalnie jakby, wiecie, podobna muzyka, może nie taka sama, ale podobna muzyka, ale tam przynajmniej jest coś, co mnie przyciąga. Czy to charyzma wykonawców, czy to muzyka, czy wokal. No a tutaj no nic mnie nie przyciąga. Uważam, że to jest stracony rok, stracona szansa. No i tak to jest, kiedy właśnie eksperymentuje się, robi się co roku zupełnie inne formaty i mam wrażenie, że nie wyciąga żadnych wniosków, bo co roku jest coś innego z Niemiec, ale co roku jest jakby ten sam słaby poziom. No nie ma jakiegoś progresu. Ja uważam, że trzeba wybrać wewnętrznie w takiej sytuacji i przestać bawić się w te selekcje, no bo one po prostu do niczego nie prowadzą i nie ma z tego żadnego efektu. No ale to będziemy jeszcze mogli potwierdzić sobie oczywiście w maju, w zasadzie pod koniec maja, kiedy już odbędzie się Eurowizja i zobaczymy, jakie miejsce zajmą Niemcy. A jak Wam podoba się piosenka z Niemiec na Eurowizji 2025? Dajcie znać w komentarzu i koniecznie ocencie ten utwór od 0 do 10 punktów. A jeżeli podobają Wam się moje reakcje, to zostawcie łapkę w górę i jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, to koniecznie subskrybujcie mój kanał. Ja dziękuję z tego miejsca wszystkim patronom za całe wsparcie, które mi dajecie, a my widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku, w kolejnych reakcjach. Zbliżamy się powoli do końca, bo już coraz mniej tych piosenek do oceny, no ale i tak jeszcze przed nami wielkie emocje. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!